Zakładając, że przetłumaczyłeś swoją stronę internetową na co najmniej jeden język obcy, jest jeszcze kilka ważnych rzeczy, dzięki którym treści na Twojej stronie przemówią nie tylko do serc Twoich klientów, ale również do ich portfeli. Bo widzisz, takie zwykłe tłumaczenie może być niewystarczające. Cały szkopuł polega na tym, żeby tłumaczenie było poprawne nie tylko językowo, ale także kulturowo. Te aspekty łącznie nazywamy lokalizacją i w dzisiejszym filmie dowiesz się, co to jest, dlaczego to jest ważne i co zyskasz dzięki prawidłowej lokalizacji swoich treści. Zacznijmy od tego, że profesjonalna usługa tłumaczenia obejmuje przetłumaczenie tekstu z języka źródłowego na język docelowy i następnie korektę tłumaczenia, najlepiej przez native speakera. To jest jednak tylko połowa sukcesu, ponieważ w niektórych przypadkach, na przykład tłumaczenia strony internetowej, konieczna jest dogłębna modyfikacja już przetłumaczonego tekstu, tak aby pasował on do oczekiwań i przyzwyczajeń kulturowych, rynkowych, językowych klienta docelowego. Przykładowo możesz pomyśleć, że tłumaczenie Twojej strony internetowej na język angielski obejmie wszystkie rynki, w jakich mówi się w języku angielskim, czyli Stany, Wielką Brytanię czy Australię. Jednak jeśli chcesz pokazać, że dbasz o klienta na tym konkretnie rynku, to musisz dopasować swoje treści dokładnie do tego rynku, do oczekiwań klienta z tego rynku. Ponieważ są różne niuanse, na przykład językowe, które mogą mieć wpływ na to, jak ten klient oceni Twoją stronę i Twoje treści. Przykładowo, weźmy słowo sweter. W Wielkiej Brytanii to słowo tłumaczy się jako jumper, ale już w Stanach Zjednoczonych jumper oznacza osobę, która skacze z mostu czy z budynku. Natomiast na sweter mówi się sweater. I tak samo jak są różnice w języku potocznym, podobnie są różnice w języku specjalistycznym. Na przykład są różne terminy dla określeń takich jak akcje spółki, umowa spółki czy bilans. Lokalizacja polega więc na dostosowaniu wszystkich treści, które docierają do odbiorcy końcowego, do jego oczekiwań językowych i kulturowych. Takie trzy główne aspekty, o które koniecznie musisz zadbać, to po pierwsze treści, czyli musisz zadbać o to, aby była poprawna stylistyka, zasady pisowni, ortografia. Między poszczególnymi odmianami języka angielskiego są pewne różnice w pisowni, podobnie jak w zapisie jednostek miary czy dat. Przykładowo datę w Stanach pisze się miesiąc, dzień, rok, a w Anglii, podobnie jak w Polsce, zapis jest dzień, miesiąc, rok. Po drugie, warstwa graficzna. A więc wszystko, co składa się na warstwę graficzną, czyli logo, kolorystyka, wygląd produktów, czyli opakowań, to wszystko razem z treściami ma wpływ na to, jak klient zapamiętuje Twoją firmę. Dlatego przy lokalizacji zadbaj o kolorystykę, symbole, nazwy. Zwróć uwagę, jak one są odbierane w kraju docelowym. Przykładowo kolor biały w Europie jest synonimem niewinności, czystości, natomiast w krajach azjatyckich jest to kolor żałobny. Tak samo przejrzyj zdjęcia pod kątem obraźliwych treści. To, co w Europie nie jest obraźliwe, w Stanach może wywołać falę krytyki, a w krajach arabskich może być nawet niezgodne z prawem. Jeśli ten film Ci się podobał, zostaw mi lajka, aby więcej osób się o nim dowiedziało. Po trzecie, słowa kluczowe. Stworzenie angielskojęzycznej strony internetowej może poprawić Twoją pozycję w wynikach wyszukiwania. Musisz tylko zadbać o odpowiednią optymalizację pod kątem SEO. Oznacza to, że wszystkie słowa kluczowe, opisy zdjęć, tagi, nagłówki muszą być odpowiednio przetłumaczone. Dlaczego? Ponieważ ma to wpływ na wyniki w wyszukiwarce Google.
to właśnie te słowa generują największy ruch na stronie. Na koniec nie zapomnijmy o największych błędach w przypadku lokalizacji. Firmy, które wypuściły produkty z pominięciem tego etapu, często musiały ponieść surowe konsekwencje. Ucierpiał ich wizerunek, poniosły straty finansowe, musiały na nowo opracować strategię wejścia na dany rynek. Na pocieszenie powiem Ci, że te problemy nie ominęły nawet największych gigantów na świecie. Przykładowo, slogan KFC Finger Licking Good został przetłumaczony na chiński jako zjedz swoje palce, a slogan Pepsi Come Alive, You are in the Pepsi Generation został przetłumaczony na niemiecki jako powstań z grobu z Pepsi. Jak widzisz, pierwsze wrażenie użytkownika na stronie internetowej jest bardzo ważne, ponieważ na jego podstawie klient podejmuje decyzję, czy warto wejść w kontakt z daną firmą. Prawidłowo przetłumaczona strona internetowa i właściwa lokalizacja jest wizytówką firmy i przekazuje klientowi wszystkie informacje, których potrzebuje. A czy Ty zadbałeś już o prawidłową komunikację z klientem zagranicznym? Które elementy według Ciebie są najważniejsze w tym, żeby budować dobre pierwsze wrażenie? Daj mi znać w komentarzu i koniecznie obejrzyj film o błędach, jakie często znajdują się na tłumaczonych stronach internetowych.